My jeszcze wiemy, że grzeszymy i się spowiadamy. Trzeba zatem, by Polska mogła zdać sobie sprawę z tego zadania, z tej ogromnej pracy, którą ma do wykonania. Widzę 2 misje w Kościele polskim, a nawet 3. Polacy są tak wspaniali, kochający i gościnni. Bo gdziekolwiek w Polsce pojechałem, byłem traktowany jak anioł. Wszędzie się mną dobrze opiekowano i troszczono się o mnie. Nigdy nie czułem tu, że jestem z dala od domu. Bez wyjątku, w każdym miejscu czuję się w Polsce jak w domu. Nie ma ani jednego wyjątku. Nie wszędzie w Europie mam takie doświadczenie. Ale w Polsce myślę, że nie było nigdy inaczej. W Polsce nigdy nie zdarzyło się, żebym czuł się źle. Więc kocham was, ponieważ jesteście naprawdę ludźmi życzliwymi, pełnymi miłości i kochającymi. Polska jest dla mnie rzeczywiście spichlerzem wiary i spichlerzem powołań dla świata. Czy nie jest to niesamowite, że 1/4 księży w całej Europie jest z Polski? Widzę 2 misje w Kościele polskim, a nawet 3. Pierwsza, że biskupi, lud i politycy łączą się, by sprzeciwić się Europie. Powiedzieć nie dla takiej Europy. Ponieważ Bóg chce Europy zjednoczonej, ale nie zjednoczonej wokół Boga pieniądza, wokół kultury śmierci i niemoralności. Polska ma tę zdolność. A druga misja? Niech Kościół w Polsce, biskupi, księża, w sposób szczególny zakonnicy mają świadomość, że wiarę podsyca się przekazując ją. Niech odpowiadając na wezwanie papieża Jana Pawła II, który wielokrotnie przypominał nam, że ksiądz jest wyświęcony nie dla diecezji, ale dla całego świata, zorganizujmy misję. Powiem teraz szaleństwo. Dla całej Europy marzę o misji kontynentalnej. Niech Polska wyśle księży do Belgii, do Francji. Niech pośle zakonników i przede wszystkim młodych. Niech zamarzą, że są częścią misji przebudzenia Europy, która jest w odrętwieniu. Jak apostołowie w Ogrodzie Oliwnym, w godzinie kuszenia Jezusa podczas próby Chrystusa. Mamy się obudzić i to jest 3. zadanie. Modlić się w tragicznej dla ludzkości godzinie. Nazywam to godziną horroru, strasznych okropieństw. No, prawdą jest, sam wychowywałem się w tym kraju, w tej duchowości i człowiek jakby przesiąkł tą duchowością, siedząc w tym miejscu, w tym kościele, w tych okolicznościach. Myślałem, że wszystko jest najlepiej. My jesteśmy wybranym narodem, jesteśmy najlepsi, najlepszą mamy duchowość, najlepszą mamy tradycję i wszystko, co jest poza granicami, jest niedobre i idzie do dołu. Patrząc teraz po 25 latach życia za granicą, w różnych krajach, obserwowania tam życia chrześcijan, muszę powiedzieć, że lekko zdanie zmieniłem, bo w tej chwili widzę i tam dobre rzeczy, wspaniałe, czego tutaj nie ma i brakuje, no ale oczywiście też widzę tutaj wspaniałe rzeczy i tą duchowość, której brakuje na zachodzie Europy, czy nawet w Stanach Zjednoczonych. Bardzo często to, co widzę nieraz przyjeżdżając do Polski, to, co słucham, to, co widzę, to jest to tutaj ta wiara, która jest często tylko chodzeniem do kościoła. Ale oczywiście są też wspaniali ludzie, którzy oddają całe życie za swoją wiarę. Zostań naszym patronem na Patronite i twórz z nami cykl Proroctwo. Gdyby w Polsce na przykład, w każdej świątyni, w niedzielę chociażby, to jest moja teoria, odmówiono przynajmniej z wiarą raz, z ufnością, to niecałe 10 minut, koronkę do Bożego Miłosierdzia, za świat, za pokój na świecie, za naszą ojczyznę,
to byśmy nie przeżywali tyle różnego rodzaju zamętów, niepokojów czy eskalacji nienawiści, przynajmniej na pewno nie w takim stopniu i niepokojącego jak obecnie, gdybyśmy podjęli te środki, które daje nam Chrystus czy Maryja. Żebyśmy nie utopili tego, co najważniejsze. I uważam, że może dojść do tego i tego byłoby najgorsze rozwiązanie, gdyby Polska nie wypełniła pragnień Chrystusa. I tutaj żadna dyplomacja, żadne układy polityczne, żadne względy na grupy takie czy siakie i ich stopień skłócenia czy nieskłócenia, czy dyplomacja nawet wewnątrz duszpasterska nie powinna nas zwalniać od tego posłuszeństwa, do którego Jezus mówi: jeśli Polska dochowa mi wierności, posłuszeństwie, wtedy wyprowadzę iskrę. Czyli rola tutaj jest niebagatelna Polski. Przygotować świat na przyjęcie ponowne Chrystusa, czyli Jego powrót, czyli ostateczne zatriumfowanie Królestwa Bożego, czyli koniec świata de facto i początek wiecznego królowania człowieka i powszechne zmartwychwstanie, paruzja, czyli powstanie ludzi do życia wiecznego z grobów, do chwały nieba. Ta rola Polski jest tak istotna. To wymaga od nas wierności. Jeżeli my będziemy tylko mówili, koronka, tam inne, to będziemy mówili tylko o pobożności, a nie będziemy mówili o Chrystusie. Wierność posłuszeństwa Chrystusowi. Wierność w posłuszeństwie. To jest ta postawa serca Maryi. Stąd my musimy prosić Maryję o to, żebyśmy umieli zaufać Chrystusowi do końca, we wszystkim, tak jak ona. I żebyśmy nie bazowali tylko na sobie właśnie, że my tu potrafimy ufać, że my żeśmy to osiągnęli. Bo wiedzieć o orędziu miłosierdzia Bożego, a realizować orędzie Boże miłosierdzia, to są dwie różne rzeczy. My możemy wiedzieć w szczegółach cytaty z dzienniczka siostry Faustyny, możemy je na kazaniach przytaczać, ale chodzi o to, żeby je wdrażać w życie. To znaczy, żeby one stały się oddechem Kościoła w Polsce i w świecie. Wierzę, że bardzo ważne jest zrozumienie i wsłuchanie się w słowa, które Jezus powiedział do świętej Faustyny. On powiedział, że jeśli będziecie posłuszni moim prawom, jeśli będziecie wierni świętości, zatem ważne są te dwa elementy, które trzeba, aby Polacy wzięli pod uwagę. Jeśli zatem będą posłuszni przykazaniom Bożym, będą ze wszystkich miar poszukiwać świętości, podążać tymi drogami świętości oraz posłuszeństwa Bogu i Kościołowi, rzeczywiście ta iskra się pojawi i będzie darem, ogromnym prezentem dla całego świata. Tak mówi Jezus. Z drugiej strony musimy również powiedzieć, że święta Faustyna właśnie teraz jest święta, a więc wszystkie słowa, które Jezus powiedział do niej, mają jeszcze większą wartość, ponieważ Kościół je uznał. Trzeba zatem, by Polska mogła zdać sobie sprawę z tego zadania, z tej ogromnej pracy, którą ma do wykonania i tego proroctwa, które Jezus dał Polsce. Na różańcu, którą dzisiaj modlimy się w Kościele, ma pewien bardzo ciekawy związek z Polską. Bo historia w ogóle modlitwy na paciorkach, takiej medytacyjnej modlitwy jest bardzo stara. Ona jest od ojców pustyni jeszcze, czyli to jest III wiek. Natomiast historia różańca, który staje się medytacją Słowa Bożego, sięga XV wieku i pewnego człowieka, który urodził się w Gdańsku i jest nazywany Dominikiem z Prus. To jest bardzo mało znana postać, a bardzo ciekawa. Dominik z Prus był młodym człowiekiem żyjącym w Gdańsku, który obiecał w czasie bardzo traumatycznego wydarzenia w swoim życiu, obiecał, że wstąpi do klasztoru.
No ale kiedy dorastał, poszedł na studia do Krakowa, no i w tym Krakowie zupełnie zapomniał o tym przyrzeczeniu, że wstąpi do tego klasztoru. Tam studiował, ale prowadził trochę życie hulaszcze. Pił, grał w karty, grał w kości, a nawet, żeby zarobić pieniądze, które już zupełnie stracił, zajmował się magią. I doszedł do takiego kryzysowego momentu w swoim życiu, że już nie miał nic, miał ostatni grosz, poszedł do kościoła, prawdopodobnie był to kościół mariacki i zaczął się tam modlić jakoś i w tym momencie do tego kościoła przyszła staruszka, żebraczka i poprosiła go o pieniądze. I on oddał jej ten ostatni grosz. I ona mu w tym momencie powiedziała: Dominiku, twoje życie się odmieni. Później po latach Dominik interpretował to spotkanie w taki sposób, że to była Maryja. Bo rzeczywiście jego życie się odmieniło. Wstąpił do klasztoru w Trewirze. Był to klasztor o ścisłej regule. I w tym klasztorze zakonnicy modlili się modlitwą Jezusową. No i była to modlitwa, że jedno zdanie z Ewangelii powtarzało się na paciorkach, się przesuwało, tak? No i była to modlitwa w tym klasztorze właśnie: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego. Bez Jezus. Błogosławiony owoc żywota Twojego. Jezus. No i Dominikowi na tej modlitwie się bardzo nudziło. On nie mógł tej modlitwy znieść. No i on poszedł do przeora i poprosił przeora, żeby go zwolnił z tej modlitwy. Ale przeor był mądrym człowiekiem i powiedział Dominikowi, żeby się jednak mimo tych trudności tą modlitwą zaczął modlić dalej. No i wtedy Dominik wpadł na pomysł, no był to pomysł, ale może było to światło, które pochodziło od Ducha Świętego, żeby sobie w tej trudnej sytuacji psychicznej poradzić, duchowej. I Dominik właśnie wpadł na pomysł, że stworzy tematy do medytacji z Ewangelii, żeby rozważać w czasie tych dziesiątków. No i w ten sposób stworzył tajemnicę. Stworzył to w taki sposób, że dodał imię Jezus do tego zdania z Biblii, stawiał przecinek i dodawał tak zwane dopowiedzenia. Czyli na przykład, jeśli były to tajemnice bolesne, no to Jezus, który umarł za nas na krzyżu. I tak powstały właśnie tajemnice do różańca. Różaniec stał się wtedy właśnie Lectio Divina, stał się modlitwą bardzo biblijną, medytacji Słowa Bożego. I tutaj w Gieczwałdzie, w czasie objawień, w taki właśnie sposób był odmawiany różaniec, czyli był to różaniec z dopowiedzeniami. Jest taki ciekawy moment w objawieniach, że dziewczynki pytają się Matki Bożej, czy ta modlitwa na różańcu jest dobrze odmawiana. I Maryja mówi, że bardzo dobrze, a był to właśnie różaniec z dopowiedzeniami. Dokładnie. Mamy taką lawinę, zatrzęsienie objawień wszędzie, tylko nie w Polsce. Mogę zapytać, to nie są przypadki. Dlaczego? Czy Pan Bóg po polsku nie umie mówić, prawda? Nie. Dlaczego tu nie mamy? Ja rozmawiałem kiedyś na ten temat. Dla mnie, już świętej pamięci, to był wielki autorytet duchowy, ten ksiądz. I on na to pytanie, to był człowiek Fatimy, na to pytanie odpowiedział bardzo prosto. Po co ma Pan Bóg mówić wciąż coś nowego, jeśli na razie macie do spełnienia pierwsze zadania? Czyli, panie Łaszewski, zamiast się pytać, dlaczego teraz nic nie ma, albo szukać, bo może jednak Pan Bóg coś powiedział, to zajrzyjmy do najbliższej historii. Zobaczmy, co Bóg mówił do Polski ostatnio i zacznijmy te zapowiedzi rozumieć i w życie wprowadzać.
wtedy może dostaniemy drugi drogowskaz. Jeśli nasza historia nie poszła tak daleko, że właśnie mijamy zakręt i pojawiają się nowe krajobrazy i nie wiemy, którą drogą iść, po co ma Pan Bóg mówić o tamtym znaku drogowym, kiedy my na razie idziemy 2 kilometry prosto i jest znak. My mamy przede wszystkim patrzeć na znaki, które są przy nas. Pójdziemy tą drogą, to dostaniemy znak kolejny. Jeśli ktoś mówi tak, zrobimy to i tamto, Panie Boże, a Ty wtedy przestań się gniewać i zrób nam tutaj raj na ziemi, to coś tu nie gra, nie ze zrozumieniem. Mogę poprosić Boga, Boże, zmień, bo ja się nie mogę zmienić. Wszyscy jesteśmy na 12 krokach różnych uzależnień w Polsce. Co ja mogę zmienić? I dlatego tak sobie bardzo prywatnie, może ryzykownie powiem o ślubach nie tylko kazimierzowskich, ale nawet o ślubach kardynała Wyszyńskiego, nie? Że tam jest za dużo takich słów, które zakładają, że człowiek jest w stanie sam osiągnąć stan takiej doskonałości, która zadowoli ambitnego Boga. Za dużo jest takiego ducha. Przyrzekamy, przysięgamy. Co ja mogę przysiąc? Jezus mówi, nie przysięgajcie ani na ziemię, ani na niebo. Ja nic nie mogę przysiąc. Jestem bezradny i bezsilny wobec siebie samego, a co ja mogę mówić o odpowiedzialności za Polskę? Ja siebie nie mogę opanować. Dlatego sądzę, że tak jak było ze ślubami, bo śluby Jana Kazimierza się pojawiły i co? Jan Kazimierz stracił tron i wyjechał do Alzacji, nie? I Polska się rozpadała dalej. I powiedzmy, no to Maryja zawiodła. Nie Maryja zawiodła, tylko te śluby były źle sformułowane w ogóle. Były bardzo dobrym pomysłem, tylko trzeba wiedzieć, jak to jeszcze napisać i co z tym zrobić. One zakładały, że ten Jan Kazimierz coś zrobi dla ludu Bożego i dla tego. W ogóle nie mówiły tak, Ty to zrób, nie, Panie Boże, bo Ty jesteś wszechmocny, a nie ja, królewska mość, jestem wszechmocny. I kardynał Wyszyński próbował to poprawić, udoskonalić te śluby. Widział pewne braki, ale został ten ślad, jaki? Przyrzekamy i przysięgamy, nie? Czyli Boże, nie potrzebujemy tak naprawdę Ciebie. My sobie damy radę, tylko popatrz na nas łaskawym okiem, bo my od dzisiaj nie pijemy, nie? Nie pijemy od 1966 roku? Dlatego sądzę, że za 300 lat może przyjść jakaś iskra i sformułuje to trochę inaczej. I wreszcie śluby jasnogórskie dojrzeją. Pamiętam jedną z rozmów, jakie w tych tematach przeprowadziłem, rozmowę z jezuitą, któremu mówię tak. Mamy takie wspaniałe proroctwo o Polsce. Od świętej Faustyny. Polskę szczególnie umiłowałem. No, proszę ojca jezuity, za co? Niczym nie różnimy się od innych narodów. Niczym. A może nawet mamy jeszcze więcej grzechów, które wołają o pomstę do nieba. Niczym się nie różnimy. Więc dlaczego Jezus mówi, że Polskę szczególnie umiłował? A jezuita się uśmiecha i mówi, Pan już dał odpowiedź. Bo my o tym wiemy, że jesteśmy grzesznikami. A tamte narody tego nie wiedzą. Nie jesteśmy święci. I nigdy nie będziemy. Ale my jeszcze wiemy, że grzeszymy i się spowiadamy. I to jest wyjątek na mapie świata w tej chwili. I może właśnie dlatego Pan Bóg ma szansę wziąć tą byle jaką miotłę, jaką jest nasz naród, i tą miotłą zrobić co chce, bo my wiemy, że jesteśmy tylko kiepską miotłą.